Myślę, że jestem jednym z naczelnych fanatyków E36 w tym kraju. Miałem już ich setki, co możecie wiedzieć z mojego Instagrama, natomiast jeszcze nigdy nie miałem M3. W zasadzie nie planowałem zakupu M3, ale kiedy pojechałem ją pooglądać, tylko żeby zobaczyć, jak wygląda M3, to po prostu nie mogłem sobie odmówić zakupu. Ten konkretny egzemplarz jest sprowadzony z Japonii, pochodzi z 1994 roku i jest w stanie absolutnie perfekcyjnym. M3 od klasycznej E36 różni się naprawdę kilkoma detalami z zewnątrz, między innymi lusterkami i tą malutką wpinką M3. To tak naprawdę jedna z niewielu rzeczy, po których można poznać, że mamy do czynienia z prawdziwą M3. Natomiast prawdziwy fanatyk E36 może zauważyć kilka jeszcze ciekawych rzeczy, które tutaj są, a mianowicie tą małą gumkę, która idzie między progiem, która w większości E36, która jest w Polsce, jest pofalowana i pomalowana pędzlem. A tu wygląda, jakby dopiero opuściła salę. Tych detali, które sprawiają, że to był samochód naprawdę warty uwagi, jest dużo więcej. Między innymi taka drobna uszczelka, która w większości E36 jest po prostu pofalowana, zgnita i zepsuta. Tu wygląda jak nowe. Uszczelki klamek, uszczelki tylnych szyb, to wszystko wygląda absolutnie tak, jakby przed chwilą opuściła salę. Kolejnym aspektem, na który bardzo warto zwrócić uwagę, jest sam przód samochodu. E36 co do zasady ma bardzo prosty i ładny przód. Natomiast w większości samochodów, które miały już jakieś przygody parkingowe ze sobą albo większe dzwony, nie udaje się poskładać tego przodu tak, żeby trzymał linię. Tu wygląda on dosłownie perfekcyjnie, a każda linia się ze sobą zgadza. Model E36 w M-Powerze to jedyna seria trzecia, która w odmianie M-Power nie różni się kompletnie niczym, jeśli chodzi o nadwozie, od takiej zwykłej E36. E30 była mocno poszerzona, miała kompletny bodykit obejmujący nie tylko boki, ale także dach. Jeśli chodzi o E46, była znacznie poszerzona z tyłu, miała inne zderzaki i elementy niedostępne dla zwykłego modelu. E90 czy seria F kompletnie wyglądały różnie niż te zwykłe serie trzecie. Natomiast E36 praktycznie kompletnie nie różni się z zewnątrz, a w Polsce mamy więcej M-ek 1.6 w gazie, które wyglądają jak M-ki, niż wypuściła ich fabryka. Tak naprawdę po czym jeszcze można odróżnić M-kę z zewnątrz, to hamulec. Tu jest naprawdę spory zacisk i spora tarcza i nie da się zamontować mniejszego koła niż 17 cali, podczas gdy w zwykłej E36, nawet w modelu 328, można założyć spokojnie 15-calową felgę i to mieści się na zacisk hamulcowy. Jak Ci wspominałem, w zasadzie nie chciałem kupić tego samochodu, a w zasadzie go pooglądać, ale kiedy ktoś, kto interesuje się E36, może zobaczyć takie elementy jak każda uszczelka, każdy narożnik, każda szpara, która jest równa, to szczególnie w M3, która zazwyczaj nie miała łatwego życia w latach 90. i 2000, to po prostu nie mogłem przejść obok tego obojętnie i po chwili negocjacji po prostu wróciłem tym samochodem do domu. To, co naprawdę ważne jest w MC, to jej silnik. Tutaj mamy jednostkę 3-litrową S50B30, czyli oryginalna europejska M. Aktualnie na rynku bardzo spora część M-Powerów to tak naprawdę tak zwane amerykańskie M-ki, czyli silniki, które były znacznie słabsze niż te, które były montowane w europejskich wersjach. Tu mamy do czynienia z silnikiem 3-litrowym, który dysponuje mocą 286 koni. Oczywiście jest wyposażony w Vanosa, w 24 zawory, ale to, co jest najciekawsze, to 6 przepustnic, czyli tak zwane ITP, które tutaj w tym samochodzie jest seryjne. Ten motor jest słabszą odmianą europejskiej M-ki. Była też wersja 3.2, która generowała 321 koni, ale ta jest kompletnie niedostępna i jej ceny sięgają kosmosu. Natomiast doznania z jazdy są bardzo zbliżone. Te silniki mimo wszystko nie przedstawiały aż takiej dużej różnicy w mocy. To warto jeszcze zwrócić uwagę w MC, to bez wątpienia felgi. Kiedyś te felgi nie były dość popularne i tak naprawdę można było je kupić dosłownie za grosze.
aktualnie komplet takich aluminiowych felg w dwóch rozmiarach, tył 8,5 cala szerokości, przód 7,5 cala szerokości, styling 24, to koszt około 6000 zł. Do tego nowe opony Michelin, no i cały komplet wychodzi nam w wartości około 10 000. Sam pamiętam, jak osobiście takie felgi kupowało się i używało w sporcie 10 lat temu, bo były po prostu lekkie i tanie i kosztowały w stylu 800 zł, bo nikt ich po prostu nie chciał. Środek M3 to nic innego jak znowu klasyczna E36, natomiast znajduje się tu święty graal całego BMW Syndykat, czyli Wadery. To fotele, które swoim kształtem przypominają trochę Lorda Vadera, w zasadzie głównie ich zagłówek, natomiast poza ładnym wyglądem i tapicerką R-Ring, która jest tutaj w tym samochodzie, kompletnie nie rozumiem zajawki na te fotele, bo są niewygodne, a ich cena na rynku wtórnym jest po prostu absurdalna, bo za komplet trzeba dać kilkanaście tysięcy złotych, czyli tyle, co powinniśmy płacić za dobrą E36. Ten konkretny egzemplarz to ciekawy przypadek tego, że nowy samochód został wyeksportowany do Japonii i tam sprzedany przez japońskiego dealera. Dlatego pełno jest na nim naklejek, które mówią wprost, że samochód pochodzi z Japonii. Pod maską, na drzwiach czy na szybie wszędzie są japońskie znaczki i to nie jest coś, co ktoś dokładał, po prostu ten samochód był sprzedany jako nowy u dealera w Japonii. Niemniej jednak ma kierownicę po lewej stronie, zupełnie przeciwnie niż samochody, które były po prostu wypuszczane bezpośrednio na rynek japoński, bo te miały kierownicę z prawej. Tu jest wszystko oryginalnie i było to zmieniane, więc jest to na pewno duża wartość dodana. Dzięki temu, że auto jeździło w Japonii, jest naprawdę w doskonałym stanie, nie tylko technicznym, ale także blacharskim. Nie ma tu po prostu grama rdzy, mimo tego, że auto było ponownie lakierowane ze względu na to, że lakier był lekko wypłowiały, to po prostu całość wygląda perfekcyjnie i nie wymaga absolutnie żadnych prac blacharsko-lakierniczych, na co wszystko mam pełną dokumentację zdjęciową, którą przekazał mi poprzedni właściciel, a to dla mnie spora wartość kolekcjonerska. Standardowym problemem E36 jest pozycja za kierownicą. Zarówno w M3, jak i w zwykłym modelu siedzicie troszkę po lewej stronie, a kierownica nie jest na wprost. Do tego da się przyzwyczaić, ale generalnie jest to dosyć denerwujące i montując fotel kubełkowy można to wyeliminować całkowicie. W seryjnym fotelu jesteś pewny, że siedzisz troszkę obok swojej kierownicy. Ta kierownica była też montowana w zwykłej 36 w M-pakiecie przed liftem. Po lifcie pojawiły się tak zwane kochane przez wszystkich serducha, ale oryginalna kierownica przedliftowa z M-pakietu to dokładnie taka sama jak ta. Jest absolutnie niewygodna, kręci się nią jak kołem sterowym w okręcie i jeśli nie chciałbym zachować kompletnego oryginału, natychmiast wymieniłbym ją na coś bardziej sportowego typu kierownica OMP czy Sparco. Jeśli chodzi o prowadzenie się tego samochodu, to czuć tutaj naprawdę sporą masę tego silnika, która jest z przodu. W BMW z silnikiem na przykład 4-cylindrowym 318S, które jak wiecie też mamy w swoim garażu, to auto kompletnie inaczej się prowadzi, bo po prostu czuć, że jest lekkie. Tu ciężki silnik na przodzie sprawia, że jest swego rodzaju uczucie ciężkości, natomiast i tak auto prowadzi się genialnie, jest absolutnie przewidywalne, zawieszenie jest twarde, ale nie takie, które uniemożliwia Ci jazdę tym samochodem na co dzień. Na torze pewnie byłoby za miękkie, natomiast jeśli chodzi o... to jest taki, można powiedzieć, doskonały przepis na usportowiony samochód do jazdy na co dzień. Silnik na wolnych obrotach brzmi zupełnie normalnie. Jedziesz cicho, w zasadzie komfortowo, nic się nie dzieje. Prawdziwe symfonie zaczyna odgrywać, kiedy przekracza 5000 obrotów. Te 6 otwartych przepustnic brzmi dużo lepiej niż sam wydech i po prostu dźwięk, który z tego płynie, jest genialny. Innym elementem jest też to, że każda M3 ma szpera. To może niezbyt przydatny element do jazdy na co dzień, ale M-ki nie służą do jazdy na co dzień tylko i wyłącznie. Dzięki temu naprawdę jadąc szybki zakręt czujesz, że auto przykleja się do niego, ale tak, że nie oszukujmy się, większość użytkowników szper jednak lata bokiem na rondzie. To nie jest kompletnie mój klimat, nie lubię jeżdżenia bokami na rondzie, nie upalam w mieście samochodów, ale generalnie fajnie mieć taki element i kiedy zdecyduję pojechać się tym samochodem na jakiś spokojny track day, bardziej jakiś Classic Auto Cup albo coś w tym klimacie, to myślę, że to znacznie zwiększy przewidywalność jazdy i taką przyjemność płynącą z tego, że możesz pojechać delikatnym uślizgiem, a nie wpadać w poślizg jednokołowy i odzyskiwać przyczepność kompletnie w momencie, kiedy tego nie oczekujesz.
warto kupić E36? Moim zdaniem bardzo. Dlatego, że to samochód, który jeszcze wciąż nabiera na wartości. Aktualnie w Polsce nie ma wiele egzemplarzy do sprzedania, ale jesteście w stanie kupić samochód taki za około 100 000 złotych. Podczas tego, gdy w Niemczech znaleźć egzemplarze poniżej 40 000 euro jest naprawdę ciężko. To tylko pokazuje, że z czasem zadbane egzemplarze, które mają potwierdzoną historię i przede wszystkim, co liczy się najbardziej w przypadku M-ki, dobry stan techniczny i nadwozia, będą po prostu rosły w cenie. A przy okazji to samochód, który naprawdę daje uśmiech na twarzy. To samochód, którym można pojechać szybko po torze, ile się nie boicie, czy stracicie na samochód, ale także można nim spokojnie jeździć na co dzień, bo to po prostu zwykle działająca, dobra i fajna E36. Dlatego moim zdaniem to jeden z tych samochodów, które po prostu warto mieć w garażu, a na pewno na nim nie stracicie. Przód tył, no co więcej, no. No wiadomo, wahacze Max po 80 zł za sztukę można założyć i wszystko jest git, no. O, już się kierunek zjebał, nie? Ja pierdolę. No serio. Chciałem pierwszy raz włączyć w BMC kierunki, nie? Super. BMK zaparkowana w garażu, a w następnym odcinku uchylimy rąbka tajemnicy.